Cześć, witajcie na kanale Sylwiaka Podróże. Często jeżdżę przez stację Kłodzko Miasto i ta stacja po remoncie wygląda bardzo kiepsko. Kłodzko wydało 70 milionów na inwestycje bez toalet i poczekalni. Zaraz Wam powiem, bo często jeżdżę przez tą stację, a szczególnie się przesiadam, bo ta stacja jest teraz przesiadkowa. Ta stacja 20 lat temu wyglądała gorzej, ale miała wiele udogodnień. Miała poczekalnię, toaletę, kasę biletową, a teraz remont kosztował 70 milionów. Stacja usprawniła ruch pociągów w kierunku Kudowy-Zdrój, Międzylesia, Kamieńca, Ząbkowickiego, Wałbrzycha, Wrocławia. Na tej stacji dużo pociągów kończy bieg. Są 2 nowe tory, 9 rozjazdów. Wyremontowano wiadukt kolejowy też przy okazji. Niestety podróżni zwracają uwagę na brak toalet, poczekalni i kasy. Było to w ogóle zgłaszane, interwencje były. I w ramach właśnie tej modernizacji rozebrany został budynek z peronu, który służył jako kasa, poczekalnia. Niestety stan techniczny był zły i dlatego został rozebrany. 70 milionów nie pozwoliło na zbudowanie podobnej kasy na peronie czy toalety, ani poczekalni. Wiele razy się przesiadałam zimą i nie chciałabym, żeby ktoś z Was się przesiadał zimą na tej stacji, kiedy czekamy godzinę. Wiele różnych informacji w internecie, że Kłodzko Miasto staje się stacją. Jest mi bardzo przykro jako pasażerowi, ponieważ bardzo dużo płacę. Toalety w kolejach dolnośląskich często są brudne, nie ma papieru, wody, mydła. Często toaleta ma napis awaria, dużo razy nagrywałam, ja mam dużo filmów i zdjęć. To jest prawda to, co mówię. 3 lata trwały prace budowlane i przebudowa właśnie dworca w Kłodzku. Inwestycja kosztowała 70 milionów. Wygląda ładnie, estetycznie. Niestety nie jest to udogodnienie. Poniżej peronu jest dworzec PKS, PKP, gdzie można też kupić bilet. Natomiast po 16 godzinie zamykany jest budynek. Niestety z toalety się nie skorzysta. Stacja zmieniła wizerunek, jest oświetlenie, ławki, windy, jest przejście podziemne dla niepełnosprawnych. Ja tym przejściem często wchodzę, bo mi się nie chce po schodach, a to przejście jest takie łagodne dla wózków, dla rowerów, więc to jest też plus. Zimą wiata nie spełnia w ogóle żadnych warunków. Ja bym chciała, żeby osoba, która to projektowała, przesiadała się zimą i czekała godzinę albo 2, bo zdarzało mi się godzinę, 2 marznąć na tej wiacie. To nie jest metro warszawskie, że pociągi jeżdżą co 3 minuty i w wiacie można się schować na 3 minuty. Tutaj się godzinami czeka na pociąg. Co godzinę, co 3 godziny jeździ pociąg. Opóźnienia są również 60-70 minutowe. Szkoda, że tak wyszło, ale zapraszam, zobaczcie, jak wygląda dworzec. Cześć Wam. Jadę pociągiem kolei dolnośląskich do Wrocławia. Mam 100 km przed sobą i przesiadam się jeszcze w inny pociąg. To jest SA 134, więc Stacja Kłodzko Miasto.
Tym pociągiem SA 134007 jechałam. On pojechał do Wrocławia, ale przez Wałbrzych. Ja jadę też do Wrocławia, ale mam za godzinę dopiero pociąg i tutaj poczekam. Nawet nie całą godzinę, ponieważ ten pociąg jedzie do Wałbrzycha i on dokładnie jest kilka minut wcześniej niż pociąg, który mam za godzinę, więc ja wolę sobie tutaj postać, iść do sklepu, pochodzić jeszcze po mieście. I jak wsiądę w ten kolejny pociąg, no to będę praktycznie o tej samej porze we Wrocławiu, co ten pociąg, który teraz pojechał, więc teraz na tym peronie wjedzie pociąg dosłownie zaraz. Kłodzko, miasto Kudowa-Zdrój, to znaczy to jest pociąg z Wrocławia, więc Wam pokażę, zobaczymy, co to będzie za pociąg, a później pokażę Wam jeszcze inny.